Koncentrujemy się na rozwiązaniu problemu niskiej ilości ładowarek dla samochodów elektrycznych. Jest niewiele asetów, które pozwalają przechować wartość, takie jak złoto, srebro, według mnie Bitcoin. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi są Dominik Skrobacz i Greg Sikora z projektu Chain for Energy. Cześć panowie. Cześć, witam. Cześć. Tematyka dzisiaj będzie oczywiście kroczyć w tematach energetycznych. Będziemy rozmawiać o tym, co tam w projekcie, co u walidatorów to są fajne inicjatywy. Jest trochę rzeczy związanych też z funkcjonalnością dla aut elektrycznych. I pewnie takie rzeczy, powiedzmy, gdzieś tam nadchodzące konferencje i inne ważne wydarzenia. Ale zanim dojdziemy do samego projektu, to ostatnio sporo się dzieje w ogóle na rynku. Dużo się dzieje na rynku tym poza krypto, co ma wpływ na rynek krypto. Upadają banki w Stanach Zjednoczonych, bailouty, dodruk. No i to oczywiście ma jakiś, nie wiem, czy chwilowy, czy niechwilowy wpływ na rynki. I tu pytanie do Was, panowie, jak to widzicie w ogóle, jeżeli chodzi o zachowanie się rynków finansowych i krypto, czy czego Wy się spodziewacie, jeżeli chodzi o nadchodzące miesiące? Czy my już mamy hossę, czy to jest jakaś zmyła? Greg, może zaczniesz. Szczerze mówiąc, zastanawiam się od czego zacząć, bo z jednej strony, tak, upadki banków to jest taki temat, który według mnie to jest jakiś sposób na przygotowanie już społeczeństwa do wdrożenia pełnowymiarowego CBDC, żeby uratować ludzi przed tym, że obecny system finansowy upada. No tam są różne dyskusje odnośnie tego, że duże banki przejmują małe, ludzie będą się bali trzymać pieniędzy w małych bankach, które będą upadały i tak dalej. No z drugiej strony ja jestem Bitcoin Maxi, wierzę w Bitcoina i uważam, że to jest jeden ze sposobów na to, żeby w jakiś sposób znaleźć niezależność finansową ta sytuacja, która teraz była, w jakiś sposób dodała kolejną cegiełkę do tego, o czym myślę. Jest niewiele asetów, które pozwalają przechować wartość, takie jak złoto, srebro, według mnie Bitcoin. No i tutaj tak naprawdę taki komentarz z mojej strony. Okej, no to znaczy ja tu się zgadzam. Bitcoin miał swoją chwilę i pokazał tą moc. Ciekawe, jak długo to pociągnie, no bo w sumie trochę takim hedżem okazuje się być. No znowu mamy jakby tutaj próbkę kilku dni, no ale to jest to, czego byśmy po Bitcoinie oczekiwali. Tak, Dominik... Przepraszam, ja tylko jeden komentarz, bo ty zwracasz uwagę na jeden bardzo ważny czynnik, na który niewiele osób zwraca uwagę, to jest to, że cały czas nam rośnie hash rate. Mamy ATH. No i teraz pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? No i to każdy powinien zrobić analizę, sobie odpowiedzieć na to pytanie. No dokładnie. Wydaje mi się, że ta technologia i te bebeszki czasami potrafią sporo powiedzieć. U Was też jest dużo walidatorów i też fajnie cała ta decentralizacja wygląda, ale do tego dojdziemy. Jeszcze chciałbym poznać tutaj opinię Dominika. Dominik, czy się obawiasz tej sytuacji na rynkach finansowych? Nie tylko w kontekście krypto, ale ogólnie gospodarki tutaj w Polsce. Wiem, że macie też plany związane z Unią Europejską i szerzej. Czy obawiasz się tego, co się dzieje w Stanach, że to może jakoś tutaj przeszkodzić gospodarce albo może wręcz projektowi? Jeżeli chodzi o banki, to raczej należy podejść do typu krajów, o których bankach mówimy, bo co innego banki w Stanach, co innego banki w Szwajcarii, co innego banki w Unii Europejskiej. Jest całkowicie inne podejście takich komisji nadzoru finansowego w poszczególnych krajach i inne podejście rynków. To, że banki bankrutują i powstają nowe banki, jest to też
częścią cyklu, który widzimy już od, nie wiem, początku XIX wieku. Więc ja bym był bardziej ostrożny o zwróżeniu, że system globalny finansowy padnie i Bitcoin nam naraz przejmie kontrolę nad światem, no bo po prostu tak nie będzie. Aczkolwiek jestem tak jak wy, wierzę w cyfrowe przetrzymywanie wartości i jest to jeden z modeli, który jak widzimy rozwija się od lat. No, zobaczymy, tak? Nie czuję się też jakby na siłach definiować na poziomie makroekonomisty, no bo to nie jest moja specjalizacja. Jasne, to ja tutaj pytam o luźną spekulację, oczywiście taką zaczepną, jak ty już was mam, panowie, to chciałem poznać opinię, ale rzecz jasna nie znamy przyszłości i z chęcią i jakby z ekscytacją ja obserwuję. Obserwuję również to, co się dzieje u was w projekcie. Ostatnio przechodziłem przez waszego pitch decka, który jest moim zdaniem bardzo fajny. O tyle fajny, że mam wrażenie, że dopiero po nim część osób się odezwało i to ja teraz dopiero zatrybiłem z tym projektem, o co tu chodzi. On pozwala pewne rzeczy poukładać w logiczny sposób i mam też parę pytań takich związanych z tym pitch deckiem, znaczy ogólnie być może z wizją, z przyszłością projektu, bo tam jest sporo ciekawostek, że tak powiem, z tego materiału można było wyczytać. Między innymi nadchodzące jakieś funkcjonalności, jesteśmy gdzieś w przededniu, tak wygląda przynajmniej z materiałów, funkcjonalności dla aut elektrycznych, ładowanie aut elektrycznych. Dominik, mógłbyś trochę może zdradzić, co tam się będzie działo w projekcie w kontekście electric vehicles i kiedy ewentualnie? Tak, czyli to, żeby porozmawiać o Electric Vehicles, to może bym rozpoczął od eventów, z którymi ta elektromobilność jest związana. My bierzemy udział w takim programie Fundacji BMW, która organizuje taki program europejski rozwoju miast w kierunku cyfrowym. W Polsce jest to robione w Mińsku Mazowieckich. Takich miast w całej Europie jest 12. Mińsk Mazowiecki został wybrany w tym celu. My jesteśmy jednym z członków tego programu i w ramach Mińska Mazowieckiego jest realizowany projekt pod tytułem Blockchain City. W ramach tego projektu jako projekt blockchainowy koncentrujemy się na rozwiązaniu problemu niskiej ilości ładowarek dla samochodów elektrycznych. No jest to ogólny problem jajka i kury, że jeżeli chcemy iść w kierunku czystego transportu opartego o samochody elektryczne, no to potrzeba nam dużej ilości ładowarek. No i tego nam brakuje. Mamy w tym momencie jakieś 13 samochodów, pomimo tego, że jest mało, na jedną ładowarkę dostępną publicznie. Nasz pomysł opiera się rozpoczął się tak naprawdę pomysł od sąsiedzkiej wymiany i udostępnianiu ładowarek między sobą i rozliczaniu się między sąsiadami. Szczególnie to miało znaczenie w kontekście i łączyło się ze spółdzielniami energetycznymi, o których dużo wcześniej rozmawialiśmy. No tak powstał pomysł, no i on się rozwija w kierunku wyjścia również na relacje B2B, no ale to jest jakby cel. I na Mińsk Mazowieckiej robimy właśnie taki socket sharing dla ładowarek dostępnych publicznie, za które ładowanie energii będzie można zapłacić tokenami. Okej, to ciekawe. A jakimi tokenami? No na razie to będą tokeny C4, ale w ramach kolejnych kroków mamy zaplanowaną integrację z szerszym aspektem tokenów zarówno z sieci ETH, jak i pozostałej części ekosystemu Kosmos. Okej, czyli rozumiem, że będzie możliwość płacenia też jakimiś stablecoinami, na przykład z Ethereum, czy być może przyszłymi stablecoinami z kosmosu, takie rzeczy? Tak. Okay.
A mam pytanie, a Fiaty też są gdzieś tam na, że tak powiem, w planach waszych, czy to nie dotyczy? Tak, Fiaty są również w planach, czyli takie wejście bezpośrednio przez płatności z bramek. Między innymi mamy współpracę też z innymi projektami, tutaj z Aritenem, w którym pracujemy na stworzeniu tej klasy rozwiązania, które pozwalałoby zapłacić bezpośrednio na przykład blikiem. Okej, ale to jest tak, że żebym lepiej zrozumiał, dowolna osoba, która podjedzie autem elektrycznym, będzie mogła skorzystać, doładować sobie to auto i zapłacić, czy to jakby, nie wiem, tylko w ramach tej spółdzielni Nie. energetycznej? Dowolna osoba będzie mogła tam podjechać, posiadając aplikację, która jest zintegrowana u nas, będzie z portfelem mobilnym Sifori, będzie mogła podjechać, zamówić sobie ładowanie i zapłacić za naładowanie swojego samochodu w określonej ilości energii. Okej, znaczy to jest, myślę, że bardzo ciekawy case. No na pewno daje użyteczności samemu C4E, jeżeli mówisz, że tym będzie można płacić. Natomiast ja się zastanawiam, czy tutaj nie ma jakichś takich regulacyjnych obostrzeń, które, nie wiem, zabraniałyby na przykład od sprzedaży, no bo to jest chyba swoistego rodzaju odsprzedaż energii na zewnątrz spółdzielni energetycznej, czy to jest jakby wszystko compliant? No oczywiście, że na sprzedaż energii potrzeba mieć licencję w Polsce i jest to pewne wyzwanie, ale my chcemy dać możliwość świadczenia usługi udostępnienia ładowarki. My się koncentrujemy na czymś takim, więc to płatność będzie za usługę ładowania, nie na sprzedaż energii. Zakładamy, że nikt marży na energii nie będzie robił. Okej, czyli jakieś tam powiedzmy obejście do tego, żeby to mogło działać w ramach regulacji prawnych udało Wam się wykminić i rozumiem, że prototyp tego niebawem zobaczymy. Tak, będziemy to przedstawiać na Mińsku Mazowieckim w ramach tego projektu, a później planujemy się pokazać na konferencji Gateway w Pradze. To jest konferencja organizowana przez Rockaway, przepraszam, w ramach ekosystemu Kosmos. No i tam już będziemy pokazywać rozszerzony nasz produkt. No, to jest jakby produkt jest przez cały czas tworzony. My jesteśmy projektem w rozwoju jeszcze, szczególnie w nowych przestrzeniach. Mamy oczywiście część działającą komercyjnie, ale my przez cały czas budujemy. Jesteśmy projektem budującym, więc trzeba się spodziewać coraz to nowych funkcjonalności z czasem, które mamy zaplanowane, można powiedzieć, do końca roku. Okej. No super, no to jest taka realna użyteczność, którą gdzieś tam będzie można już, rozumiem, zacząć stosować i zapewne rolloutować też na jakieś szersze obszary, czy to na razie mówimy tylko i wyłącznie w kontekście prototypowania? Nie, znaczy my w tym momencie jesteśmy, to jest faza, tak my budujemy, więc jesteśmy w fazie prototypu, rozbudowania funkcjonalności, testowania na testnecie i w kolejnym kroku wejścia na mainnet i tak dalej. No to jest jakby związane z procesem produkcji oprogramowania. Nie można napisać czegoś, co ma dziury, wrzucić na poważną platformę, no i później słuchać bardzo złych opinii, że jakość jest niska. Jakość jest bardzo ważna, żeby jakość była dobra, to musi przejść przez rozsądny proces produkcji i weryfikacji zarówno poprzez nas, jak i community. Okej, super sprawa. To teraz... Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz zwrócić, znaczy ten use case elektromobilności to jest taki use case dla ludzi i przez ludzi. Dużym wyzwaniem jest znalezienie takiego use case'u, który by też odwzorowywał rozumianą decentralizację z perspektywy blockchainu i który też by adresował realne użycie blockchainu, nie tylko przelewanie samej wartości w sobie. Więc to jakby ten sposób użycia konkretny, który ja tutaj narysowałem, jest naszym pierwotnym punktem wyjścia. No i jak już powiedziałem, my ewoluujemy ten
tą elektromobilność do dużo szerszej perspektywy poprzez współpracę zarówno z partnerami klasy B2B na polskim i zagranicznym rynku. Jasne, to może rozwinę tak, jak ja to rozumiem, dla ludzi i przez ludzi. No rozumiem, że dzisiaj jest problem z tym, że na przykład jadąc gdzieś tam w trasę, nie jestem w stanie naładować tego auta, bo nie ma powiedzmy dostatecznej ilości tych stacji do ładowania. Natomiast jeżeli teraz potworzą się gdzieś na obszarze Polski takie spółdzielnie energetyczne i w ramach tych spółdzielni one będą miały swój prąd i będą miały te gniazdo do ładowania, no to powinno się po prostu pojawić więcej możliwości ładowania. Miejmy nadzieję, że też tanim prądem i powinno to jakby pomóc zatrybić też samym autom elektrycznym. Dobrze to mniej więcej tak popisać? To może ja jeszcze tutaj dodam, bo to jest story jeszcze za tym, co powiedziałeś, bo tak naprawdę to nie tylko spółdzielnie, bo tak naprawdę my też mówimy o tym, że każdy, kto ma po prostu prąd zielony, może sobie po prostu ten ładowarkę wystawić i bardzo często jest tak, że mając samochód elektryczny musisz kupić tą ładowarkę, więc to już jest jakiś koszt dla ciebie. I story się wzięło z tego, że jednym z naszych advisorów, o których wspomniałeś, jest Enrico. Ja się z nim spotkałem ostatnio, znaczy jakiś czas temu się z nim spotkałem i Enrico mówi tak: Grzesiek, ja mam Teslę, ja mam ładowarkę, mam fotowoltaikę, no i ja na dzień dzisiejszy tą ładowarkę przestawiłem sobie w tryb open, tak żeby każdy mógł się ładować. W jaki sposób ja mogę zmonetyzować ten mój prąd? No i zaczęliśmy właśnie kminić, jak to zrobić. I to był taki kamyczek, który zburzy wodę. I tu właśnie fajnie Dominik powiedział, że to jest tak jakby przez ludzi dla ludzi. Ja jeszcze dodam to, że my tak jak chcemy zaadresować dwa obszary. Obszar Web3 nazwijmy to, czyli po prostu jeżeli masz tokeny jakikolwiek, czy krypto, to żebyś mógł po prostu zamienić Ethereum, Bitcoina, stablecoina na energię i to jest swap, to nie jest sprzedaż, tylko to jest swap, a z drugiej strony, no żebyś po prostu mógł sobie blikiem, kartą doładować konto, tak jak w Skycashu albo w jakiejś innej aplikacji, po prostu zapłacić kredytami, które masz w tej aplikacji, żeby nie ściągać ludzi do tego, żeby inwestowali w krypto, tylko po prostu, żeby skorzystali z usługi. Więc to są takie dwa obszary, tak żebyśmy też sobie zaadresowali to, że to nie jest tylko dla kryptogeeków. Okej, super. Wspomniałeś aplikację. Czy to jest związane z waszą mobilną aplikacją? W niej się takie funkcjonalności pojawią? Widzę, że na roadmapie ona gdzieś tam już dużymi krokami nadchodzi. I tutaj pytanie właśnie takie może bardziej rozszerzając. Co za funkcjonalności w takiej aplikacji u was się będzie można spodziewać? I czy jest to jakoś związane też z tym EV Socket Sharingiem? Tak, może... Tak, znaczy to jest generalnie aplikacja, która będzie częścią naszego ekosystemu i w niej chcielibyśmy, znaczy tak naprawdę udostępniamy funkcjonalności tak, żeby w łatwy sposób można było skorzystać z tej zdecentralizowanej energetyki, począwszy od takich zagadnień jak w ogóle onboarding ludzi, którzy nie są w Web3, nie są w krypto, żeby pomóc im ogarnąć kwestie seedów i tak dalej, żeby oni po prostu mogli sobie zainstalować aplikację, stworzyć konto i się nie zastanawiać nad seedami. Oczywiście opcja seedów będzie, tak, no bo to tak naprawdę jest portfel Web3, żeby jeżeli ktoś będzie chciał sobie ten portfel przenieść gdzieś indziej, to nie ma żadnego problemu. No i tam będziemy udostępniać funkcjonalności chociażby tego naszego Web3 Walleta, zarządzanie portfelem, stejkowanie, odstejkowywanie i EV Socket Sharing. Społeczności energetyczne będą w tym portfelu dostępne, tak żeby można było to zrobić fajnie poprzez aplikację mobilną. Okej, czyli tam będzie też jakiś governance dla tych społeczności energetycznych, oni jakoś między sobą będą mogli się tam, nie wiem, komunikować, nad czymś głosować, tak? To będą tego typu funkcje? Dokładnie. Tak samo weryfikacja aktualnego stanu energii w spółdzielni energetycznej. Tam jest wiele aspektów. Poza tym analiza cen, takie rzeczy mogą być prezentowane i mogą być weryfikowane. Okej, super. Tak, no,
Nawet wiesz, tak, ten najbliższy use case, czyli taki właściciel ładowarki, on sobie zarejestruje tą ładowarkę, przygotuje ofertę, wystawi tą ofertę, zdefiniuje lokalizację, bo z drugiej strony driver będzie miał do dyspozycji mapę i będzie mógł zobaczyć, gdzie te ładowarki są, czy one są aktualnie dostępne, jakie są oferty, wybrać tą, która mu najbardziej pasuje, zarezerwuje, podjeżdża, ładuje, więc to wiesz, to są takie fajne, patrzymy z perspektywy user experience na to. Super. No to kiedy się tego możemy spodziewać? Kiedy ta aplikacja nadchodzi? Tak roughly. No, nie wiem, co mam powiedzieć teraz. No bo zaczęliśmy we dwóch. Mów, to może mów, Dominik. Tak, raczej aplikacja, pierwsze wersje na testówce będzie miała już tak naprawdę od 20, no końcówka maja, tak realnie mówiąc. No i ona tam ma chyba około 2 miesięcy planowane jest testowanie na testnecie. No i będziemy ją wprowadzać na mainnet, oczywiście po zebraniu informacji zwrotnej od community i po wprowadzeniu odpowiednich poprawek. Taki jest plan, tak? Zobaczymy po prostu też, jak to zostanie przyjęte i o jakich zmianach i poprawkach będziemy mówić. Tak. Czy jeszcze dodam tutaj, bo to jest znaczy generalnie taki mamy plan, jak mam nadzieję, że on nam wyjdzie, nie tutaj Tak, głowy nie to jest położymy, żeby na Gatewayu zaprezentować ten showcase. Marzy mi się, żebyśmy zdążyli na Next Block Expo, to jest trochę wcześniej, więc tutaj tam cisnę nas team techniczny, żeby po prostu to zrobić. Zobaczymy. Ale to, co na przykład też chcielibyśmy, o czym myślimy, teraz pracujemy z naszym teamem marketingowym, żeby zrobić taki incentivized testnet, żeby też community zaprosić do testów, zebrać feedback. Będzie parę takich fajnych akcji angażujących community. Okej, rewelacja. A teraz jeszcze z takich trochę może innych tematów, aczkolwiek no pewnie gdzieś tam powiązanych, bo wiem, że no, ostatnio sam głosowałem, wchodząc bardziej w te bebeszki, Strategic Reserve Delegation Program został przegłosowany w governance w trzeciej rundzie. Wiem, że u Was jest duży nacisk na to, żeby walidatorzy, nie tylko żeby było ich dużo, ale też jakościowo porozkładani. Wiem, że uruchomiliście się na Observatory, jakaś tam integracja jest też pod kątem tego, jakby właśnie, żeby różne kluczowe parametry dla decentralizacji w obszarze tej warstwy, powiedzmy, infrastrukturalnej monitorować. No i ten Strategic Reserve Delegation Program zachęca, czy pewnego rodzaju stymuluje dalszą decentralizację, czy dalsze zaangażowanie się walidatorów do tego, żeby konkretne zachowania od nich, konkretne zachowania wynagrodzić, a inne ukarać. Greg, wiem, że Ty tutaj przy tym grzebiesz. Mógłbyś opowiedzieć tak w prostych słowach, czym jest Strategic Delegation Reserve Program. Tam jest kilka tych kategorii, jak może na tym poziomie abstrakcji mógłbyś do tego zejść. Tak. Dzięki, Andrzej, bo to nie ukrywam, że to jest mój topik, na którym ostatnio spędziłem dużo czasu i robiłem to nie tylko sam, bo zaangażowaliśmy jednego z naszych walidatorów, który jest naszym ambasadorem Stake and Relax i tutaj Zach wniósł bardzo fajną kontrybucję do tego programu, on challenge'ował moje pomysły, więc to była bardzo fajna współpraca. Znaczy, wyjdźmy od początku. Osoby, które znają ekosystem Cosmos, tak naprawdę jak wejdą na chociażby Mintscant, jakikolwiek Explorer i zobaczą, w jaki sposób te sieci wyglądają, to bardzo często jest tak, że te sieci są tak jakby opanowane w cudzysłowie przez tych takich dużych walidatorów, którzy no, są tymi walidatorami, nazwijmy to OG, którzy na początku weszli i oni tak naprawdę no, jak przejdziemy się po tych sieciach, to w większości to są ci walidatorzy. To, na czym mi zależało mi na tym, żeby zbalansować tą sieć, żeby walidatorzy, którzy są dalej voting power na dalszym miejscu, mieli szansę
tak naprawdę no, stać się takimi wiodącymi walidatorami. To jest punkt pierwszy. Drugi punkt to tak naprawdę dla mnie walidatorzy to są partnerzy biznesowi. My rozwijając blockchain, bazujemy na nich. Teraz będzie wchodził proposal 4 za 2 tygodnie, gdzie będziemy musieli zrobić upgrade sieci. I to tak naprawdę walidatorzy pozwalają na to, żeby ta sieć mogła ponownie wstać po upgrade'zie, więc my musimy mieć zaufanych partnerów biznesowych, dzięki którym będziemy mieli pewność, że ta nasza sieć jest zdrowa. Więc to były takie 2 drivery. Wykorzystaliśmy do tego programu pulę, która jest odłożona na później, to się nazywa Strategic Reserve Pool. My nie możemy jej ruszać, nie możemy jej przesuwać, ale możemy oddelegować. Ale nie chcieliśmy tego robić, to się nazywa ten subjective, czyli tam po polsku jak to w sposób subiektywny, tylko chcieliśmy, żeby to robić na bazie jakichś jasno zdefiniowanych reguł i KPI-ów. I tutaj z pomocą przyszło nam Rockaway Labs. Nomen omen zapraszam, jutro mamy Twitter Space z Martinem i z Zakiem. Będziemy właśnie specyficznie mówić o tym programie, który jest twórcą tej aplikacji. I ona bada decentralizację projektów, KPI walidatorów i my wykorzystujemy te KPI, żeby określić, ile tokenów można zdelegować do poszczególnych walidatorów. I to jest ten obszar objective. Drugi obszar to jest subjective, czyli zaprosiliśmy walidatorów, żeby kontrybuowali na różny sposób, czy to public good, czyli wystawiając relayerów, explorery, seed nody, archive nody. Tam jest dużo takich elementów technicznych, które można zrobić wokół blockchainu. Kontrybucja w kodzie, czy tworzenie materiałów marketingowych, nie wiem, community materiałów takich jak, nie wiem, tłumaczenie dokumentacji. Nie wiem, jeden z walidatorów stwierdził, że on przygotuje taki one-pager projektu, żeby móc w łatwiejszy sposób zrozumieć, co my tak naprawdę robimy. Więc tam jest wiele aspektów i mieliśmy teraz tak naprawdę okres, kiedy oni mogli zgłaszać te swoje kontrybucje i muszę przyznać, że ja jestem w szoku, bo mieliśmy 55 aplikacji, czyli 55 walidatorów coś zrobiło dla projektu i oni zaraportowali i teraz ewaluujemy to i będziemy przydzielać punkty, na bazie tych punktów będziemy robić delegacje. Okej, no to spore zaangażowanie tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest też... Przepraszam, jeszcze jeden obszar, tak żeby dokończyć. Na samym początku w naszym projekcie, jak wystartowaliśmy, to ja pamiętam ten okres, może tam pamiętasz, jak dyskutowaliśmy, bardzo ciężko było zachęcić walidatorów, żeby dołączyć do naszej sieci. I kilkunastu z nich zdecydowało się, żeby to zrobić na wczesnym etapie i mamy jeszcze taką delegację, którą nazwaliśmy Early Supporters, czyli ci, którzy dołączyli na samym początku, mają gwarantowaną delegację tokenów i dopóki oni są z nami, dopóki nie zostaną jailowani, to mają po prostu te tokeny forever, dopóki ta pula będzie istnieć. Okej, no to też widziałem. Ogólnie widzę, że jest, w rezerwach jest 54 miliony waszych tokenów i te 54 miliony rozbiliście na te kategorie: eligibility, early supporters, objective i subjective w odpowiednich proporcjach i one będą delegowane z jednej strony do tych, którzy się wcześniej zaangażowali, żeby im wynagrodzić to, z drugiej strony też jakaś tam jest minimalna porcja, jak rozumiem, 40 000 tokenów C4E dla 100 walidatorów, którzy spełniają takie minimalne kryteria, powiedzmy, w kontekście walidacji. Oprócz tego są te obiektywne jakieś parametry mierzone on-chainowo, związane z tym, czy jest dobry uptime, czy jakby jest decentralizacja na poziomie też Internet Service Providera, czy geograficznie jest, że tak powiem, poza jakąś tam dominującą częścią walidatorów.
czy też, nie wiem, commission, fee, które bierze walidator, nie jest zbyt wysokie, według tych wszystkich parametrów gdzieś tam on-chainowo to jest weryfikowane. No i jakby kto spełnia i im bardziej spełnia te kategorie, tym na większą delegację z tej puli rezerw strategicznych może liczyć, tak? Czyli jakby w ten sposób jeżeli dobrze to podsumowałem, chcecie jakby zastymulować jeszcze większą tutaj decentralizację i zaangażowanie wśród walidatorów. Tak, zdecydowanie i powiem Ci szczerze, Andrzej, że to działa. Ja tak się zastanawiałem, czy to, co robimy, ma sens. I ja widzę ruchy, naprawdę walidatorzy kombinują, w jaki sposób mieć największą ilość punktów i to po prostu oni się naprawdę w to angażują. A z drugiej strony też mamy taki fajny feedback, jak na przykład Cosmos Pack, to jest jeden z naszych walidatorów polski, powiedział, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o tego typu program, co jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem i cieszę się, że taki feedback mamy. W ogóle mamy 2 polskich walidatorów, Polcrypto i Cosmos Pack i niedługo będziemy mieli 2 jeszcze. Przepraszam, no dobra, ale to jest taki jakby nasz, a ja mówię o takich partnerach. Będziemy mieli jeszcze 2 walidatorów, ale to sobie zostawimy jeszcze na deser. To nie będę jeszcze zdradzał, kto to będzie. Okej, super. Tutaj ja bym chciał jedną rzecz dodać, że ten cały program to jest takie trochę. Chcemy mieć sieć bardzo wysokiej jakości, a o jakości tej sieci też świadczą, znaczy zachowanie walidatorów i ich umiejętności i kompetencje. Więc chcieliśmy stworzyć pewną grywalizację i zdefiniować jasne zasady gry dla tych walidatorów, aby oni byli nagradzani. Oni oczywiście z tej delegacji mają prawo do nagród, które ta delegacja wypracowuje. Jasna sprawa. No i wydaje mi się, że jak na relatywnie jeszcze krótki jakby tutaj staż projektu, no to naprawdę fajnie sobie radzicie i to myślę, że można sobie poobserwować na obserwatory.zone, tak? To tam już jesteście zintegrowani jakby z waszym środowiskiem mainnetowym. No i między innymi tam są, teraz sobie patrzę, jest Cosmos Hub, jest Evmos, jest Osmosis, wszystkie bardziej znane projekty i wasz chain również jest. No i chyba tam macie ten najwyższy scoring, tak przynajmniej jeden z czołowych, więc dobra robota. My mamy najwyższy. Nie ma najwyższego i tak ma zostać. Tak, macie najwyższy. I nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Tak, bo to, co mnie boli, ja tak jakby będę nad tym pracował, bo tak jakby ten program jest o tyle fajny, że jego można tunować z kwartału na kwartał. I ja będę go tunował w taki sposób, żeby zachęcić walidatorów, żeby zrobić decentralizację w kontekście krajów i Internet Service Providerów, bo tam to jeszcze jest słabe, ale to jest tak jakby proces, który mam nadzieję, że za rok spotkamy się i to będzie wyglądać zupełnie inaczej. No tak, szczególnie jeśli chodzi o tych Internet Service Providerów, tak, którzy ostatnio pokazali na przykład w przypadku Solany, że nie do końca grają fair i to powoduje nam ryzyko takie decentralizacyjne, więc to jest jakby zagadnienie, nad którym będziemy mocno pracować, ale ono po prostu wymaga czasu, tak? Bo to. Tak. Dla zrozumienia będzie, kiedy będziemy na przykład wylistowani, tak? No to wtedy będzie realna wartość i ta delegacja będzie przekładalna i mierzalna. To jest przede wszystkim kluczowe. Tak. Tak przez analogię to wszyscy będą mogli zrozumieć, był taki case, że Chiny zbanowały Bitcoina i tam nagle hash power spadł, bo wszystkie górnicy musieli się przenieść do innych krajów. No i tutaj de facto, gdyby była duża koncentracja w jednym kraju albo u jednego Internet Service Providera, to tak naprawdę to mogłoby spowodować krzywdę dla projektu. No dokładnie. Myślę, że to są takie rzeczy, na które się nie zwraca uwagi, dopóki, że tak powiem, nie ma jakiegoś bólu. Teraz właśnie sobie patrzę na tego Observatory. Tutaj wkleję linka też dla ludzi, którzy będą chcieli na to popatrzeć. No to wy tak naprawdę macie, jeśli chodzi o kraje, to 17% walidatorów Niemcy, potem 16% Polska, 12% Finlandia, Francja 11%, Stany 10%, Holandia 7%, więc jakby całkiem fajna, jakby tutaj rozkład jest.
no i całkowity score 87, więc, że tak powiem, good job i też w kontekście ISP też jest tutaj kilku różnych dostawców, więc no to myślę, że jest rzecz, na którą wiele projektów nie zwraca uwagi, a na pewno już tacy obserwatorzy z boku, nie wiem, kryptospekulanci to już w ogóle na to nie patrzą, natomiast po tym jak przychodzi jakaś awaria, to się okazuje, że tylko ci, co mają ten fundament najmocniejszy, przeżywają i pewnie czas, nadchodzące, nie wiem, lata będą przeczyszczać ten rynek. Mam pytanie takie, jeszcze tutaj zamykając może ten temat tych walidatorów, czy poszukujecie więcej walidatorów? No bo wiem, że w tej chwili macie 75, iluś tam oczekujących, no więc czy jest jakby tutaj plan zwiększenia ilości walidatorów, tych, którzy gdzieś tam uczestniczą w konsensusie na Chain4Energy? Tak, znaczy na dzień dzisiejszy ten 75 to jest, jeżeli chodzi o active set, to jest limit. Do czasu, aż się wylistujemy i nie będziemy mieli trakcji, jeżeli chodzi o ilość ruchu generowanego w naszym chainie, to nie będziemy tego podnosić, ale w pewnym momencie będziemy chcieli zwiększyć ten limit najprawdopodobniej do 100. To jest taki powiedzmy standard, jeżeli chodzi o te projekty w ekosystemie Cosmos. Jest później przestrzeń do podnoszenia do większej ilości walidatorów. Cosmos Hub chyba ma teraz 175, jeżeli dobrze pamiętam, więc w takich mniej więcej wartościach możemy się poruszać. Jeżeli chodzi o konkretnych walidatorów, to tutaj tak naprawdę, no, jak Dominik zauważył, grywalizacja, czyli ci, którzy będą wykonywać dobrze pracę, oni będą tak naprawdę wskakiwać do active setu i nam zależy na tym, żeby ta kolejka oczekujących była jak najdłuższa i żebyśmy zyskiwali dobrych partnerów biznesowych, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś ma skillsy, ma kompetencje, ma możliwość, to jak najbardziej zapraszamy. Okej, super. No to jak ktoś tutaj jest chętny, to uderzajcie do Grega. Właśnie sobie patrzę na obserwatory na Cosmos Hub. Tak, 185 jest tutaj trakowanych, przy czym 15 z nich w ramach Internet Service Providera to jest w Amazonie.com. Tak. No to i tak jest nieźle, to tylko 15%. To też nie jest źle. Oni mają dla porównania ten całkowity scoring na Cosmos Hub jest 74, u was jest 87. No więc wydaje mi się, że keep it up, że tak powiem po polsku. Czyli też trzeba w kontekście tej ilości walidatorów, to też trzeba wziąć pod uwagę fazę projektu. No bo to jest prosta zasada grupy. Im grupa jest większa, tym dużo trudniej się nią zarządza. My w tym momencie, jak wcześniej, fajne słowo użyłeś, więc pozwolę sobie, budujemy dość mocne fundamenty i koncentrujemy się właśnie na tym etapie, na tej decentralizacji i na tych zasadach, że przy wzroście ilości tych walidatorów, no ta gra będzie już mocno zdefiniowana, więc nikt się na nikogo nie obrazi i nie będzie czuł się źle potraktowany, jeżeli zostanie potraktowany według danego programu. Więc no, wtedy będzie po prostu łatwiej. Okej. Super. To jeszcze wrócę na chwilę do waszych materiałów, tych pitch deckowych, przez które przechodziłem, bo ja tam sobie parę rzeczy próbowałem, że tak powiem, dospekulować, podomyślać się, o co może chodzić, ale tak naprawdę jak mam was tutaj... Oglądałem ten odcinek, rewelacja. To teraz tutaj troszeczkę muszę do spowiedzi, znaczy trochę więcej informacji potrzebowało. Jeżeli jesteście w stanie coś powiedzieć, bo kilku fajnych advisorów też się pojawiło w projekcie, między innymi ktoś jest tam, pracuje w Revolucie w UK, jest były prezes Tauronu, jest tam jakiś człowiek, już teraz przepraszam, imion, nazwisk nie pamiętam wszystkich, ale ktoś, kto się zajmuje jakąś jakby fundusz inwestycyjny związany ze skalowaniem przedsiębiorstw, jakby to jak czytając i dopowiadając sobie, wiem, że oglądaliście ten film, pewne rzeczy z tego pitch decka, być może coś nie tak wywnioskowałem. Czy to jest tak, że nie wiem, coś robicie z Revolutem, czy to jest tak, że skalujecie się faktycznie według roadmapy, widać, że tam są Niemcy, Austria, Szwajcaria, Unia Europejska. Czy to są takie wizje, czy za tym wszystkim są jakieś może konkretne już kroki podejmowane? Co możesz, Dominik, nie wiem, zdradzić z takich planów na przyszłość, tą taką bardziej strategiczną, jeżeli chodzi o Chain4Energy?
Jeżeli chodzi o naszych advisorów, to przede wszystkim kierujemy się zawsze kierowaliśmy się wiedzą i jakością tych osób, którzy z nami współpracują. Oni no nie bez przyczyny mają taką historię i takie doświadczenie, które no po prostu również w nas wywołało bardzo pozytywne emocje i dlatego z nimi współpracujemy. Tutaj wymieniłeś na przykład Irka Perkowskiego, który jest rzeczywiście byłym prezesem Tauronu, człowiek z niesamowitą wiedzą, szczególnie w zakresie spółdzielni energetycznej. To jest nasz temat i jest on jednym z największych ekspertów w Polsce, tak jak i Maciek Sołtysik. Mamy tutaj, też wspomniałeś o Marco, który zajmuje się w Revolucie, tak naprawdę jest główną osobą zajmującą się kryptowalutami. Nie będziemy tutaj dawać alf z perspektywy, co planujemy zrobić z Revolutem, ponieważ to działa na zasadach takich, że musimy mieć na to zezwolenie z drugiej strony, więc powstrzymam się od wszelkich dyskusji, ale tak z Marco współpracujemy i jego doświadczenie zebrane zarówno na rynku, on pracuje w UK, w Anglii, jest u nas bardzo często obecne i wykorzystywane. Tak idąc po kolei, bo tam widziałem, że... Dominik, przepraszam, bo ja muszę o tym powiedzieć, bo Marco pracuje w UK, mieszka w Londynie, ale tak naprawdę jest Sycylijczykiem. No tak. To jest też takie fajne połączenie, bo jak tutaj część osób wie, no ja byłem na Sycylii przez jakiś okres czasu, więc generalnie tutaj Marco udzielał mi wskazówek co, gdzie, jak, kiedy. Gdzie co zjeść. Tak, dokładnie. Bardzo fajny chłopak. Naprawdę super relacja jest z Marco. No. Okej, ale rozumiem, że Marco tutaj jest dla Was jako Marco, jako osoba, a nie jako Marco Revolut. Po prostu ma doświadczenie w Revolut w UK-u. Na dzień dzisiejszy... Tak, ale tak. On ma tak jakby zezwolenie z Revoluta, bo on ma bardzo wysokie stanowisko, jeżeli chodzi o Revoluta. Tak jakby ma allowance, że może z nami współpracować i być naszym advisorem. Więc to jest też ważne, żebyśmy też tak jakby to głośno powiedzieli, więc to nie jest taka po cichu współpraca, że tam sobie gdzieś tam coś knujemy. No trudno mówić po cichu, jak go wystawiamy na wszystkich sztandarach, No. ale tak, to żeby on mógł z nami współpracować, musiał dostać na to pozwolenie. To nie jest tak, że po prostu, a dobra chłopaki, fajne jesteście, zrobimy z wami ciekawą rzecz. No dobra, na pewno macie jakieś przecieki, co tam Revolut w kontekście krypto szykuje. To tutaj jakieś alfy takie z Revoluta. Proszę. Oj, nie, Andrzej, nie mogę. Nie. Sorry, Andrzej. Dobra, wytnę nie to. Nie mamy allowance na to. Dobra, no to skupiamy się dalej na Chain for Energy w takim razie. Co jeszcze ciekawego przed Wami? Wiem, że wybieracie się na InvestCavsy do Krakowa w najbliższy weekend. Tak jest. Co tam się można spodziewać po Was? Grzesiu, może Ty? No to tutaj ta alfa, tak? No tak, dajesz alfę. Jak już tutaj nie przytrzymaliśmy, to... Tak, dokładnie. Znaczy tak, jedziemy tam tak naprawdę takim dosyć małym zespołem, bo będę ja, Dominik, będzie jeszcze Eryk, szef marketingu, Karolina. I tak naprawdę nie wystawiamy żadnego stanowiska, ponieważ no, jesteśmy jeszcze na takim etapie, że tutaj tak naprawdę nie widzieliśmy konkretnej wartości z perspektywy stanowiska, ale jedziemy tam po to, żeby nawiązywać relacje, rozmawiać z partnerami, z inwestorami. No i jednym z naszych partnerów jest kryptoekipa. Podpisaliśmy z nimi umowę na współpracę i tutaj liczymy na to, znaczy nie to, że liczymy, no generalnie Maciek zobowiązał się, że on osobiście poprowadzi nasz temat, bo jemu się bardzo spodobał nasz projekt i chciałby lepiej zrozumieć i wytłumaczyć swojej społeczności, co my tak naprawdę robimy, więc będziemy mieli tam rozmowę na InterCavs i to jest tam kilka tematów zdefiniowanych z kryptoekipą. My będziemy w ogóle na stanowisku u nich pierwszy dzień, tam jakoś po południu, chyba od 14 do 15, więc zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby z nami porozmawiać.
wziąć kubek, Maciek powiedział, że musi mieć kubki, to zapraszamy. No to jak najbardziej. Jeżeli są tu jacyś fani, którzy w ogóle lubią takie tematy finansowe, krypto, to Invest Cavsy w Krakowie najbliższy weekend. A jeżeli ktoś jest w Warszawie, no to w Warszawie jest Bitcoin Film Fest i można też się w Pałacu Kultury i Nauki trochę o Bitcoinie edukować. Więc I półmaraton. I półmaraton. Właśnie, Greg, jak ty to robisz, że ty jesteś i w Krakowie, i w Warszawie? Bo ja jakby powiedziałem, że na Invest Cavsy nie jadę, bo mam półmaraton, a ty jesteś i tu. No to jakby jak to zrobić? Znaczy, ja idę na after party tylko w piątek, a w sobotę już nie idę, bo wracam na półmaraton. A to będziesz miał najlepszy czas. No, to tak, gwarantuję ci. Wiesz co, czas nie ma znaczenia. Jest inna rzecz, która dla mnie ma ogromne znaczenie, bo ja jestem jednym z niewielu osób, która biegła we wszystkich półmaratonach warszawskich od samego początku i nie chcę tego stracić po prostu. Mam nadzieję, że kiedyś dostanę medal za to. A to ja teraz rozumiem ten powrót tutaj z wojaży europejskich, żeby na maraton się załapać. To teraz... Dokładnie. To wszystko było po to, żeby zdążyć. Ale Grzesiu, tu masz tyle tego złomu już powieszonego, nie męczy cię to. No, nie, bo on ma tak, jak pracowaliśmy kiedyś razem w innej firmie, to on miał taką całą ścianę poprzybijanych tych medali na tych wstążkach. Wiesz, to takie zboczenie wszystkich biegaczy, to myślę, że... Tak, ale stwierdziłem, że rzeczywiście wszyscy to przybijają. Tak, dopiero jakby już jak ściany nie starcza, to wtedy się szuka nowej ściany, albo powiększa się mieszkanie i tak dalej, ale to takie małe zboczenie biegaczy. No dobra, super. To jeszcze z innych tematów może jak tam integracja, wracając jakby do technologii, wiem, że na testnecie i też w roadmapie to widziałem, oczekuje jakby ten most tutaj IBC. Kiedy to panowie planujecie włączyć na mainnet? Kiedy IBC, kiedy włączycie się w pełni do ekosystemu Kosmosa z Chain for Energy? Mhm. To może ja powiem, bo tak naprawdę ta integracja została już przetestowana w poprzedniej wersji. Teraz to, co wspomniałem, robimy upgrade do najnowszej, stabilnej wersji Kosmosa i tutaj ponownie testujemy tę integrację. Będziemy w ogóle uruchamiać IBC wersji 5. To jest najnowsza wersja, więc też musimy zweryfikować, czy tam nie ma jakichś problemów. I dzięki temu będziemy gotowi na uruchomienie produkcyjne mostów. Tutaj w pierwszej kolejności chcemy się skupić na tych blockchainach, z którymi będziemy mieli relację biznesową, no chociażby tam, gdzie będzie nasz token listowany, na Osmosis, Axela na potrzeby przenoszenia asetów EVM-owych do naszego chaina. No i dalej będziemy szukać relacji z innymi blockchainami, w których widzimy wartość, jeżeli chodzi o współpracę z perspektywy tych use case'ów, które robimy. Więc to jest tak magicznie zaznaczone, że IBC no to jest niestety taki temat, który no, musimy w jakiś sposób przygotować gdzieś tam w backendzie, a uruchomić go przed listingiem. Nie możemy za wcześnie tego zrobić, bo jeżeli byśmy odpalili go, no to ktoś by mógł założyć pulę płynności, bo to jest zdecentralizowane rozwiązanie i tak naprawdę ten... Sam z siebie wylistować wasz token na Osmosis. Tak, więc to trzeba to uważnie zrobić. To jest tak jakby ten listing, no to wiemy, we wszystkich projektach to jest taki bardzo delikatny temat. No. Okej, a w takim razie jak już o tym listowaniu wspomniałeś, to kiedy tego się tutaj należałoby spodziewać? Macie jakieś tu konkretne daty, albo nie wiem, jest to związane z jakimś wydarzeniem konkretnym, żeby wylistować C4E na Osmosisie albo na innych DEX-ach? Mhm. Tak, nasz plan jest taki, żeby to zrobić do końca Q2, czyli w czerwcu. Planujemy to zrobić w ten sposób, żeby w kwietniu, w maju skupić się na private sale, później jest event NBX, gateway, po gateway zrobimy public sale i listing, czyli to jest taki powiedzmy na grubych buletach plan na ten najbliższy kwartał.
Zależy nam na tym, żeby zdążyć przed wakacjami, ponieważ no, wakacje to już jest taki okres, że tutaj no, każdy myśli o tym, jak odpocząć, a nie o tym, jak no, trzeba po prostu myśli o odpoczynku. Okej, no dobra, no to widać, że trochę się będzie działo. Jak mowa o listingach i o private public sale'ach, to jakby o finansach, to jeszcze do Dominika może pytanie. W waszym pitch decku tam na końcu widziałem generalnie, że też jakby poza jakby samym tokenem, to zrozumiałem, że po prostu jakby skalujesz firmę poprzez pozyskiwanie gdzieś tam kapitału z zewnątrz. Możesz ujawnić troszeczkę więcej jakby co tu się dzieje, pod jakim kątem, jakie są plany, że tak powiem, wykorzystania tego kapitału. Jeżeli ja w ogóle to dobrze zrozumiałem, że chyba 4 miliony dolarów gdzieś tam masz na targecie, gdzieś nie wiem, czy od venturesów, czy od jakichś innych inwestorów wciągnąć. Jak to działa? Tak. Raczej no, my jesteśmy w tym momencie na fazie pozyskiwania kapitału, tak jak dobrze zweryfikowałem, dobrze to domyśliłeś się. Mamy w tym momencie fazę pozyskiwania tych pieniędzy tak naprawdę od venturesów i to są też elementy, o których wspomniał Grzesiek, czyli private sale, public sale no i później się dopiero listujemy, więc to jest podzielone na takie 3 fazy i celem tego jest realizowanie roadmapy, którą mamy przedstawioną właśnie w pitch decku. Tak więc są tam zagadnienia związane zarówno z rozwojem i dodawaniem poszczególnych funkcjonalności do tych 3 naszych głównych przestrzeni, na których się koncentrujemy. To jest po stronie technicznej, ale zarówno też skalowanie się na inne rynki, ponieważ już w tym roku będziemy zaczynać, raczej naszym celem jest zacząć współpracę z rynkiem ogólnie tak pojętym DACH, czyli Niemcami, Austrią i Szwajcarią. No i tutaj no, po prostu potrzeba na to finansowania również, no bo to, żeby wejść na rynek, nawiązać relacje z partnerami i stać się tak rozpoznawalnym, jacy jesteśmy w tym momencie w Polsce, no to wymagało bardzo dużo pracy, bardzo dużo rozmów i uświadomiania o naszej value proposition dla tego rynku. Więc to tyle tak naprawdę. Okej. Czyli tak rozumiem, że tak naprawdę no, można się spodziewać tego, że no, tak jak dzisiaj gdzieś tam jesteście, że tak powiem, w integracji, nie wiem, Keno, Tauron, tutaj patrzę Unimod, Enea i jakby będzie szukać jakby podobnych partnerów integracji na tych rynkach dachowych, tak? Czyli Deutschland, Tak. Austria, Szwajcaria i to wymaga oczywiście no, też jakiegoś tam kapitału, a z drugiej strony oczywiście rozwój funkcjonalności, który jest na roadmapie też dosyć bogaty. Tak. Super. No to wygląda, że trochę się będzie zadziewało. I teraz pytanie jest takie, może takie już do brzegu zmierzając. Jak byście, może każdy z Was, panowie, osobno by na to pytanie odpowiedział, jak byście zdefiniowali sukces projektu, taki, nazwijmy go sobie, krótkoterminowy, jakie konkretne miary? I krótkoterminowy to jest dla mnie, powiedzmy, rok czasu i taki średnioterminowy, czyli gdzieś 4-5 lat od dzisiaj. Co Change for Energy, gdzie by miał być Change for Energy, jakbyśmy to zmierzyli, że można byłoby to nazwać sukcesem. Tu może Dominik zaczniesz. No to sukces projektu ma zdefiniować poprzez aspekty finansowe, ale aspekty finansowe wywodzą się w jakiś sposób do przestrzeni rynku, który nasz projekt celujemy, żeby go adresował. Tam w ramach pitch decka mamy taki slajd określający, w jaki sposób rynek projektów energetycznych, blockchainowych, do których my się zaliczamy, tak naprawdę tych projektów jest coraz więcej i szczerze powiedziawszy, no, jakoś ostatnio nawet czytałem artykuł, że
taka przestrzeń łącząca realne wartości i energetyka jest takim zagadnieniem z blockchainem, robi się, znowu wchodzi w trend, więc bardzo fajnie mi to pasuje. Nie, no tak, no bo te projekty blockchainowe to nie jesteśmy jedyni na rynku. No to mówimy o projektach jak Power Ledger czy Energy Web Token. To są projekty, które mają dużo dłuższą historię od nas, no ale troszeczkę innymi zagadnieniami się zajmują, inaczej do tego podchodzą, ale są w tej przestrzeni energetyki. No energetyka stała się, zresztą tutaj się powołam również na to, co powiedziałeś w mainstreamie, bardzo głośnym tematem, więc te dwie rzeczy razem łącząc do kupy powodują, że te projekty, ich sensowność jest coraz większa. Więc no, my byśmy chcieli mieć tak z 10-20% tego rynku projektów blockchainowych, który jest wyestymowany tak naprawdę na kolejne 4-5 lat z perspektywy 5-letniego zestawu. Wydaje mi się, że to jest realne. Mamy już dość długą historię, no długą. No nie możemy się porównywać do tych projektów, które wcześniej wymieniłem, ale jesteśmy na rynku, budujemy to sukcesywnie i jesteśmy bardzo, mamy cechę taką typowo, może należącą do naszego narodu, upartość no i liczę, że to przekujemy w sukces. Okej, super. No to podoba mi się takie myśl grubo. Ten cel jest na pewno bardzo, bardzo wyraźny. A ja tutaj taką małą alfę zdradzę, zanim przekażę to pytanie jeszcze do Grega. Jutro będę, to nawet wy panowie nie wiecie, jeszcze jutro nagrywam coś tam z kolegą, który z kolei śledzi od jakiegoś czasu Energy Web Token, czyli ten projekt, jeden, co wspomniałeś. I on z kolei się zainteresował Chain for Energy i mnie będzie tam przepytywał trochę z Chain for Energy, a ja potem go w drugą stronę przepytam z EWT i oba te filmy się ukażą na jednym i na drugim kanale, więc jeżeli kogoś te tematy interesują, no to zostańcie w nasłuchu oczywiście po nagraniu tych materiałów. Dowiecie się o tym jako widzowie. Na pewno będzie to bardzo ciekawy film, wszyscy powinni go oglądać. Dokładnie. Ja będę. Super, dzięki. Greg, to teraz pytanie do ciebie. Jak ty byś zmierzył sukces Chain for Energy za rok i za te 4-5 lat? Jak Dominik odpowiadał, to tak właśnie starałem się zastanowić, bo tak jakby z perspektywy projektu to jest to, co Dominik powiedział, to jak najbardziej, to jest tak jakby ten nasz wspólny cel, to jest bez dwóch zdań. Ja w projekcie skupiam się na tych częściach, na części nazwijmy to blockchainowej, decentralizacja, to z mojej perspektywy to no my weszliśmy do ekosystemu Kosmos, jesteśmy już tam dosyć mocno rozpoznawani. Może community jeszcze nie do końca nas rozpoznaje, to będziemy nad tym pracować w tym kwartale, no bo my nie rozdajemy tokenów na lewo i prawo, wiesz, tak jakby mamy troszeczkę bardziej zdroworozsądkowe podejście do zagadnienia. Wiesz, jeżeli chodzi o projekty community, to jest odrębne zagadnienie, to możemy sobie kiedyś zrobić oddzielną rozmowę na temat tokenomii projektów i tak dalej. To taka dygresja, ale dla mnie tak jakby bycie w top 10, jeżeli chodzi o TVL w ekosystemie Kosmos, to jest tak jakby ten cel na najbliższy rok. Po prostu jest samo zlistowanie projektu, no to jest wiesz, duże wyzwanie, my bardzo dużo energii wprowadzamy, ale później zrobienie tego, żeby ten projekt i token miał trakcję i żeby nie tracił na wartości, ale zyskiwał, to jest to, na czym się będziemy skupiać i nad tym będziemy pracować. Mamy sporo pomysłów na to, ale to jest, wiecie, to jest tak jakby temat, który musimy wypracować. Jeżeli chodzi o długoplanowe cele, to my budujemy nasz blockchain jako public good. I moim marzeniem i takim długocelowym, znaczy długotrwałym celem jest to, żeby było prawdziwe DAO, które będzie w przyszłości rozwijać ten blockchain.
że my się odsuniemy od blockchaina jako takiego, będziemy budować swój biznes na blockchainie, bo mamy ambicje, żebyśmy byli jednym z klientów, partnerów naszego ekosystemu, ale sam blockchain, żeby był po prostu takim dobrem publicznym. Bardzo fajnie, podoba mi się, na pewno bardzo, bardzo grube cele, no ale jakby trzeba mierzyć wysoko, tak mi się wydaje. Oczywiście. No. Wspomniałeś, Greg, public good i ogólnie teraz jeszcze wracając może na zakończenie trochę do tego tematu Strategic Reserve Delegation Program, czyli na tą chwilę skupiacie się na tym, żeby te 54 miliony z Treasury było zdelegowane do walidatorów i zachęcało jakieś tam ich zachowania, oczywiście, żeby optymalizowali swoje procesy i różne parametry, ale też, żeby tworzyli pewne rzeczy, czy to kod, czy to kontrybucja do GitHuba, czy to chociażby content różnego rodzaju. I myślę, że to jest super. Teraz pytanie takie, czy coś podobnego można się spodziewać, że projekt też będzie uruchamiał dla niewalidatorów, no bo wydaje mi się, że może być jakaś część ludzi, która jest nie na tyle techniczna, że walidatorami nie chcą być, ale jednak będą w stanie kontrybuować kodem, być może jakimś contentem, być może jakimiś, nie wiem, ciekawymi pomysłami i czy tego typu projektu też w przyszłości będzie można się spodziewać z waszej strony, czyli zachęty też dla takiej zwykłej społeczności niewalidatorskiej. Super temat, Andrzej, bo to nie ukrywam. Dominik, chciałeś coś powiedzieć? Nie, mówię, że tak, że to mi się bardzo podoba. Tak. Taka koncepcja. Tak, znaczy to jest... Tylko trzeba popatrzeć troszeczkę na fazę i etap, tak? My jesteśmy, większość tokenów albo zakupiła, albo posiada tak naprawdę, to są walidatorzy, oni są głównymi członkami community na dzień dzisiejszy, więc w następnych fazach, kiedy te tokeny będą ogólnie dostępne, będą bardziej rozłożone pomiędzy ludzi, no to trzeba będzie stworzyć coś w takim stylu, wydaje mi się, co intensyfikuje community i też wpływa bardzo pozytywnie na wartość dla projektu, no bo celem community jest też budowanie wartości projektu, tak? Chodzi o to, że to nie chodzi o to tylko, że posiadam tokeny, ale też chodzi o to, że rzeczywiście identyfikuje się z projektem i buduje jego wartość, co de facto przekłada się na budowanie wartości, która jest zażyta w tych tokenach. No dokładnie, ja tu wiesz, potrafię wyobrazić różne takie scenariusze, że chociażby, nie wiem, ktoś ogarnia wasz polski Discord i w zamian za to ma jakąś tam zachętę w postaci tych nagród wypracowanych przez tokeny albo jakiekolwiek inne tutaj można sobie podpiąć pod to zadania, które też wam mogą się wyskalować w taki ciekawy sposób. Tak, znaczy, wiesz, bo w naszym projekcie będziemy mieli tą funkcjonalność, ona tam nazwana jest w white paperze DAO 2.0. Jest taki trochę à la V-curve model, że im dłużej stejkujesz, tym większą nagrodę masz, ale my na tym DAO 2.0 chcemy zbudować też to governance dla społeczności energetycznych. I to jest dla mnie taki pomysł, w jaki sposób można by było zintensyfikować community, żeby tworzyli takie, powiedzmy, ja to nazywam greenhouse, gdzie po prostu poprzez swoją kontrybucję będą pomagać w rozwoju projektu i tak naprawdę też w edukacji, bo tutaj cały czas powinniśmy pamiętać o tym, że my mamy bardzo duże wyzwanie edukacyjne w naszym projekcie i w taki sposób będziemy mogli wynagradzać wszystkich. Nie będzie ograniczenia do walidatorów, bo teraz z walidatorami jest o tyle łatwo, że możemy delegację zrobić. To jest proste. No, tutaj z community jest to trudniej, bo to ciężko zdelegować na członka community. Znaczy, technicznie się nie da. Mamy pulę community, którą po części można opracować jakimś programem dla community. Tak. Określić jakieś zasady, że po prostu będziemy przerzucać tokeny. To jest jak najbardziej przestrzeni, tylko nie jest to gotowe na razie, więc pomysł jest świetny. I to na pewno intensyfikuje komunitę, a nam na tym bardzo zależy.
Znaczy to, co ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że my po prostu, dobrze Dominik wspomniałeś o tym community pool, które u nas jest bardzo duże, tam jest 100 milionów tokenów i tutaj mamy to, tak jakby chcemy rozłożyć to na wiele lat, żeby nie wykorzystać wszystkich, ale z drugiej strony my jako projekt będziemy dbać o to, żeby nie zarzucać community tokenami. To jest niestety problem w wielu projektach, że tak jakby ktoś sobie tam wymyśla jakiś program grantów, jakiś projekt dostaje kupę tokenów, a później zrzuca na community i tak naprawdę w ten sposób robi krzywdę projektowi. No, trzeba rozumieć, że token to jest utility i starać się maksymalizować utility, a nie maksymalizować to, że ktoś tam będzie mógł na tym zarobić w sensie takim, że kupi, a później sprzeda na kogoś. To znaczy, no tutaj myślę, że gro projektu, tak jak wspomniałeś, ma zupełnie zrypaną tokenomię i to myślę, że jest intencjonalne. To znaczy, wydaje mi się, że ogólnie chodzi o to, żeby te tokeny jak najszybciej zrzucić, a to niestety ubija projekt, tak? To znaczy, moim zdaniem projekty, które myślą faktycznie o swojej egzystencji gdzieś tam wieloletniej, nie powinny w ten sposób tego robić. Ja tu mogę powiedzieć, że tokeny C4E, które posiadam, no to one są w klifie rocznym i uwalniane na przestrzeni 2 lat, więc jakby to jest taki 3-letni okres, który jest jakimś tam niezbędnym minimum, wydaje mi się też przywiązującym, bo w trakcie takiego okresu no, albo zobaczysz wartość, no, albo faktycznie no, zdarza się tak, no oczywiście projekty się też nie udają, natomiast zwykle przez 3 lata można zobaczyć, czy projekt zatrybia, a na pewno nie powinno go się dobijać tokenomią, i która no niestety w wielu projektach jest bardzo, bardzo słaba. Tak, tutaj ja mogę znaczy dwie rzeczy, jeszcze tak kończąc, bo bardzo fajne stwierdzenie ostatnio słyszałem, jest taki podcast Bare Metal robiony przez Martina z Rockaway Labs. Nomen omen, my też będziemy tam na tym podcaście i tam był taki Eryk, który powiedział, że w projektach blockchainowych ekonomia jest robiona przez deweloperów, a nie ekonomistów i oni totalnie nie rozumieją tak jakby tych zagadnień ekonomicznych i często bardzo fajny projekt, on cierpi przez to, że ma źle zrobioną tokenomię i to nie da się tego już po prostu odwrócić. No. I to jest taka ważna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. No dokładnie, znaczy wiesz, wydaje mi się, że też często powiedzmy na tym etapie koncepcji tą ekonomię jest ciężko zaprojektować, a potem chyba największe wyzwanie to jest zrobić jakąś realny popyt na to, by użyteczność dla tokena, bo on faktycznie jakąś wartość w całym ekosystemie miał. Gdy mamy wyimaginowany use case, to ciężko jest mieć niewyimaginowaną użyteczność dla tokena. No ale to jest jakby temat na zupełnie inną rozmowę, możemy sobie pociągnąć może przy jakimś kolejnym odcinku. Żeby tego nie przedłużać, no to jeszcze pytanie zakończające, czy jakiś temat, którego, nie wiem, warto było poruszyć, jakieś pytanie, którego nie zadałem, a może jest coś, co chcielibyście tutaj wyciągnąć, tak powiem, na powierzchnię i jeszcze na koniec podzielić się ze społecznością związanego z projektem samym. Czyli pokryliśmy wszystko, rozumiem. Ja myślę, że dużo pokryliśmy i jakby rozmowa była szeroka. Dobra, no do tego się upewniałem, że mamy wszelakie tematy pokryte. Bardzo miło mi było gościć tutaj dzisiaj Dominika Skrobacza i Grega Sikory z projektu Change for Energy. Nie pierwszy i nie ostatni raz zapewne, więc życzę wszystkim udanego dnia. Dzięki panowie za wizytę. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.